Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Szukasz wyłącznika do rozruchu silników elektrycznych trójfazowych z automatycznym przełącznikiem gwiazda trójkąt? Sprawdź propozycję od firmy Tripus. Jest to gotowa skrzyneczka do sterowania lokalnego za pomocą przycisków oraz zdalnego przy użyciu pilota silnikami elektrycznymi o mocach do 7,5 kW i napięciu 400 V AC. Tutaj na froncie mamy rozłącznik główny. On ma tutaj dodatkowo, zobaczcie, wbudowaną blokadę, dzięki czemu możemy zabezpieczyć sobie na czas prac serwisowych kłódką bezpieczeństwa w pozycji wyłączonej. Przycisk start, przycisk stop oraz przycisk bezpieczeństwa. Układ możemy też obsługiwać zdalnie za pomocą pilota o zasięgu do 20 metrów. Wymiary tej skrzyneczki 238 na 220 na 148 mm. Skrzyneczka wykonana z tworzywa ABS, kolor szary. Tutaj mamy parametry, stopień szczelności IP54. Tutaj też na obudowie mamy wbudowane zabezpieczenie sterowania, czyli bezpiecznik. W przypadku zadziałania można wymienić. Zasilanie, przewód gumowy 5-żyłowy, przekrój 2,5 mm kwadrat, wtyczka 32 A 3P plus N plus PE, wyposażona też w zwrotnicę faz, dzięki czemu bardzo łatwo możemy sobie zamienić obroty z lewych na prawe lub odwrotnie. Długość przewodu zasilania 3,5 metra, przewody wyjściowe także izolacja gumowa, długość 150 cm i wyposażone widzicie od razu w końcówki kablowe gotowe do podłączenia silnika elektrycznego. Opisane tutaj mamy uzwojenia U1V1W1 oraz U2V2W2. Po otwarciu obudowy mamy dostęp do układu sterowania wyposażonego 3 styczniki oraz przekaźnik czasowy i przekaźnik termiczny. Zasilanie mamy doprowadzone za pomocą rozłącznika 4-polowego. On nam tu rozłącza 3 przewody fazowe oraz przewód neutralny. Przekaźnik czasowy do sterowania czasem przełączania z układu z gwiazdy w trójkąt. Na froncie mamy diodę zieloną, sygnalizuje nam ona zasilanie. Dioda czerwona sygnalizuje stan przekaźnika wyjściowego. Górne pokrętło nastawiamy sobie czas w sekundach. Dolne mamy mnożnik od 0,1 do 1. Mnożymy te dwie wartości i uzyskujemy czas trwania rozruchu w układzie gwiazdy. Następnie tutaj mamy możliwość ustawienia od 0,1 do 1. Czas trwania przełączania z gwiazdy w trójkąt. Tutaj fabrycznie ustawione na 0,7 sekundy. Stycznik liniowy zasilania, stycznik trójkąta oraz stycznik gwiazdy. One są już połączone za pomocą gotowych mostków, wyposażone w styki pomocnicze, dzięki czemu nie nastąpi jednoczesne załączenie stycznika gwiazdy oraz stycznika trójkąta. Przekaźnik termiczny wyposażony w ręczny przycisk reset, przycisk stop. Przycisk reset możemy też przełączyć za pomocą takiego suwaka i ustawić go w pozycję działania automatyczną. Jeżeli zadziała człon termiczny po stygnięciu, termik sam się zresetuje, ale i tak silnik nam nie ruszy, bo mamy tutaj sterowanie przyciskowe, także i tak musimy ręcznie uruchomić. Natomiast jeżeli jest w tej pozycji suwak, wtedy jeżeli zadziała przekaźnik termiczny, obsługa musi przyjść i tak ręcznie zresetować przekaźnik termiczny. Mamy pokrętło do ustawienia tutaj prądu znamionowego zabezpieczanego silnika oraz tutaj mamy możliwość przetestowania przekaźnika przesuwając suwak w lewo. 2 styki pomocnicze NC normalnie zwarty oraz NO normalnie otwarty. Wyjście mamy tutaj na silnik oraz przekaźnik radiowy do sterowania tutaj przyciskiem radiowym. Na stronie producenta dostępne są schematy tej skrzyneczki, zarówno obwody siłowe, jak i obwody automatyki. Słuchajcie, podłączyłem układ do zasilania. Nie mam tutaj silnika, żeby Wam pokazać, ale zobaczymy, jak on działa na sucho. Odpiąłem tutaj te przewody wyjściowe, więc podajemy zasilanie i załączamy przyciskami. Czas rozruchu 1,5 sekundy oraz zwłoka przełączania z gwiazdy w trójkąt na 0,7 sekundy. I wyłączamy. Działa. Więc spróbujmy jeszcze przetestować przycisk stop awaryjny. Załączamy układ. Stop. Działa. Przekaźnik też jest rozłączony w tym momencie. Resetujemy przekaźnik. Działa. Teraz wysterujemy sobie pilotem. Działa. Start. Stop. Załączymy lokalnie. I wyłączymy zdalnie. Załączymy zdalnie. Wyłączymy lokalnie. Działa. Polecam do stosowania w układach rozruchowych silników do 7,5 kW. Trzymajcie się. Cześć.